Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej części prezentacji z cyklu Platonowe Czwartki, na której będziemy omawiali kolejną ofertę telefonów IP firmy Snom, tym razem dedykowanej pod branżę hotelową, ale i nie tylko, o której opowie znany już Państwu z pierwszej części przedstawiciel firmy Snom, Przemysław Paziewski. Dziękuję, Tomek. Witam wszystkich podobnie. Cieszę się, że mamy okazję ponownie się zobaczyć. Dzisiaj mamy taki temat, który bardzo przypadł mi do gustu, ponieważ jest to dosyć unikalne rozwiązanie. Niewielu producentów ma na rynku rozwiązania tego typu. Też jest to, można powiedzieć, taka nisza, ale jak wiadomo, na niszach zazwyczaj można najlepiej zarobić, więc może przejdę już powoli do prezentacji i pokażę tu jakieś kilka takich slajdów wprowadzających. To już momencik się tu przyłączę. Dobra. Powiedzcie mi tylko, czy widać tą prezentację? Widać jak najbardziej. Dobra. No to super. W seriach dzisiaj będziemy sobie opowiadać o aparatach dedykowanych do pokoi hotelowych. Jak wspominałem, jest to trochę taka nisza. Ta kategoria produktowa u nas w Snomie nazywa się Hospitality. My z nią ruszyliśmy kilka miesięcy temu, dokładnie w listopadzie ubiegłego roku. Przez ten czas też trochę ją rozbudowaliśmy. Doszło kilka nowych produktów, ale też to nie jest tak, że się zatrzymaliśmy, bo coś tam na roadmapie mamy zaplanowane i będzie jeszcze bardzo duża zmiana w tej kategorii. Myślę, że gdzieś w okolicach września, października, to może sobie wtedy wrócimy nawet do tej kategorii produktowej na jakieś 10-15 minut. Nie będzie długo, trochę opowiem o rynku, czyli o liczbach, jak naprawdę duży jest ten rynek, gdzie te telefony się sprzedają, trochę o kategoryzacji pokoi. Wiadomo, telefony to nie tylko pokoje, jest jeszcze recepcja, back office, czyli jakieś kuchnie, biura. Kilka unikalnych rzeczy, jeżeli chodzi o te aparaty, to jest przede wszystkim kustomizacja. Opowiem o zarządzaniu i co tam mamy na roadmapie. Więc historycznie my dostarczaliśmy te aparaty do hoteli, natomiast to nie były aparaty dedykowane. Jak wspominałem, te aparaty dedykowane do pokoi pojawiły się u nas w listopadzie. Wcześniej dostarczaliśmy zwykłe standardowe aparaty IP. Czasem dostarczaliśmy opcję kustomizacji. Tak jak tu widzicie na tym obrazku, mamy opisy po arabsku. Natomiast było to minimalna liczba zamówionych aparatów pod taką opcję kustomizacji to jest 1000 sztuk, więc można powiedzieć, że rzadko zdarzały nam się projekty tego typu. Zazwyczaj ludzie wstawiali zwykłe standardowe aparaty IP, zazwyczaj te budżetowe do pokoi. Natomiast teraz, mając te dedykowane aparaty, myślę, że możemy wspólnie zbudować trochę biznesu na tej nowej kategorii produktowej. Oczywiście rynek docelowy to nie są wyłącznie hotele, domy opieki, domy spokojnej starości, rezydencje, hotele, pensjonaty. Natomiast mieliśmy też nietypowe wdrożenia na tych aparatach. Bardzo fajnie one się wpisują na przykład jako rozwiązanie dla kasjerów pracujących w markecie. Zazwyczaj taka osoba przy kasie ma aparat, żeby szybko sobie gdzieś przedzwonić, wybrać jakiś numer wewnętrzny lub też przez naszą PA1 wpuścić jakieś ogłoszenie bezpośrednio na sklep. Mieliśmy też wdrożenie na lotnisku. Te aparaty ze względu na swoją budowę, swój design są dedykowane właśnie do komunikacji wewnętrznej, więc wszędzie tam, gdzie chcemy zapewnić komunikację wewnętrzną, niekoniecznie z możliwością wyjścia na świat, wyjścia na zewnątrz, to te aparaty świetnie się wpiszą. Jeżeli chodzi o liczby, to tu tak naprawdę skupiłem się tylko i wyłącznie na hotelach, a obowiązek aparatu w pokoju mamy w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych. W
hotelach 3-gwiazdkowych czasem się zdarza, że te hotele wybierają aparaty, że te aparaty można znaleźć w pokoju. Często jest tak, jeżeli hotel gdzieś w przyszłości zamierza podnosić swój standard, czyli zwiększyć tą liczbę gwiazdek z 3 do 4. Przejrzałem sobie liczbę tych hoteli. Bardzo ciekawą rzeczą jest, że mamy hotele jednogwiazdkowe. Nie zdawałem sobie sprawy, że takie hotele są. Widać, nie jest to zbyt popularne robienie standaryzacji pod jedną gwiazdkę, ale część podmiotów widzę, że się rzeczywiście zdecydowała. Średnio budujemy około 20 nowych hoteli w roku. Często te projekty budowy tych hoteli są przesuwane na kolejne lata. Często notują opóźnienia. Rzadko się zdarza tak, żeby któryś z tych projektów został oddany w terminie, ale patrząc na liczbę pokoi, to jest średnio co roku oddawanych jest nowych 3000 pokoi, więc można powiedzieć, że to jest mniej więcej ten rynek tych aparatów. Czasem się zdarza, rzadko się zdarza, nie zawsze, że jakiś hotel wymienia nam aparaty stare na nowsze. To jest też jakieś dodatkowe miejsce, gdzie ten biznes możemy zrobić, natomiast nie jest to częstą praktyką. Także w 4 gwiazdkach zawsze hotel musi wstawić telefon, w 5 gwiazdkach telefon musi być zarówno w pokoju, jak i w łazience. I to jest też tak, że w różnych krajach Unii Europejskiej są różne standaryzacje, bo na przykład w Czechach ten telefon musi być wyłącznie w 5 gwiazdkach. Największe nasze sieci hotelowe w Polsce, bezsprzecznie Accor wraz z kilkoma markami, które ma pod sobą, jest taką największą siecią hotelową. Część z tych marek na pewno znacie. Dla mnie nowinką było to, że mamy polski holding hotelowy. To jest nasza państwowa firma, która ma pod sobą sieć, myślę, że około 20, może 25 hoteli i mamy tam i Radissony, i Marrioty, Hiltony. To jest taka sieć, która bazuje na hotelach, na markach takich franczyzowych. Natomiast to jest nasza państwowa grupa. Z takiego prywatnego polskiego kapitału mamy też Górskie Resorty, i Arche, grupę Arche, która zazwyczaj wybiera niestandardowe lokalizacje pod swoje hotele. Ale to są mniej więcej te marki hotelowe, które możemy spotkać na polskim rynku. Możemy podzielić sobie hotel, jeżeli chodzi o aparaty, na takie 3 miejsca, gdzie te aparaty rzeczywiście mogą zaistnieć. Pierwszym takim miejscem jest recepcja, tu może nie będę się bardzo rozwodził. Zazwyczaj jest tam wstawiany aparat z możliwością wglądu w zajętość linii w pokojach, czy to w innych miejscach w hotelu, więc jest to jakiś aparat klasy takiej, można powiedzieć, dyrektorsko-sekretarskiej, najczęściej z przystawką sekretarską. Tu mamy D785, jak widzicie mamy na niej taki dodatkowy ekran, na którym możemy sobie oznaczyć kilka dodatkowych numerków. Wsparcie mamy też dla przystawki sekretarskiej, którą podłączamy przez port USB bezpośrednio do telefonu. Przystawka ma stronicowanie 3-krotne, więc możemy sobie 3-krotnie tą stronkę zmieniać i jeszcze bezpośrednio do takiego aparatu możemy podłączyć 3 przystawki sekretarskie, więc daje to nam naprawdę ogromny podgląd na to, co się dzieje w tej części telekomunikacyjnej w hotelu. Back office to wiadomo jakaś księgowość, jakaś kuchnia, restauracja. Serwis sprzątający też często jest wyposażony w telefony, czy to dektowe. Czasem zdarza się, że ten serwis ma jakieś motorolki, żeby kontaktować się bezprzewodowo. U nas mamy tą część stacjonarną. Możemy też zbudować to w oparciu o naszego dekta. O dekcie opowiadaliśmy kilka tygodni temu. Mamy aparaty, które możemy dezynfekować, możemy myć sanityzantem, mają obudowę antybakteryjną. Tych słuchawek, które możemy robić w ramach instalacji wielobazowej, też mamy 5 albo 6, więc naprawdę będziemy w stanie wybrać sobie coś, co w zupełności spełni wymagania, potrzeby Waszych klientów. A przechodząc do meritum, czyli do samego mięsa, aparaty pokojowe, aparaty do pokoi. Czemu właśnie zdecydowaliśmy się na serię takich aparatów? Przede wszystkim ze względu na standaryzację. Hotele cały czas są zobowiązane do wstawiania tego urządzenia w pokoju. Dla nas to też jest bardzo fajny biznes.
Jakie wymagania stoją przed tymi aparatami? To przede wszystkim design. Zazwyczaj były wstawiane zwykłe telefony biznesowe. One nie do końca wpisują się w design pokoju hotelowego. Te aparaty, które stworzyliśmy, które zaprojektowaliśmy, wyglądają zupełnie inaczej i mają zupełnie inny odbiór taki wizualny ze strony klienta. Mamy też możliwość brandowania, kustomizacji, czyli możemy nanieść logo hotelu bezpośrednio na aparat. To też jest bardzo istotne. Obecnie hotele kustomizują praktycznie wszystko, nawet jeżeli pójdziecie sobie do łazienki i skorzystacie z szampanu, zobaczycie, że na buteleczce z szamponem jest logo waszego hotelu. Bezpieczeństwo, prywatność, GDPR, czyli po naszemu RODO. Może u nas nie do końca to jeszcze jest mocno przestrzegane, natomiast w zachodnich hotelach bardzo zwracają właściciele hoteli na to uwagę, żeby aparat nie przechowywał historii połączeń. Czyli jeżeli mamy pokój i w tym pokoju był ktoś przed nami, to nie powinniśmy mieć możliwości podglądania, gdzie dzwonił poprzedni gość. Z naszej strony wygląda to tak, że te telefony nie mają przycisku radial, czyli odzwoń, i nie przechowujemy wewnątrz oprogramowania, gdzieś wewnątrz aparatu historii połączeń. To już jest takie zabezpieczenie od strony software'owej po to, żeby być właśnie w pełni zgodnym z tym europejskim GDPR-em. No i jeszcze jeden taki punkt istotny to jest higiena. Nasze aparaty hotelowe są wyposażone, zbudowane w oparciu o plastik antybakteryjny. Mamy takie patentowe rozwiązanie, które nazywa się zeomik i ten zeomik w momencie, kiedy jest tworzona masa polimerowa pod obudowę aparatu, jest dodawany do tej masy. Dzięki temu on zabija bakterie, zapobiega powstawaniu pleśni, zapobiega rozprzestrzenianiu się grzybów. Ja może na koniec jeszcze prezentacji pokażę, mam taką ulotkę w języku polskim, gdzie mamy jakieś wyniki prób, testów, w jaki sposób ten zeomik wpłynął na rozwój grzybów na próbce materiałowej. A przechodząc do samych aparatów, to mamy na ten moment kilka modeli, które chciałem sobie omówić. Te modele zazwyczaj są w wersji z słuchawką po kablu albo ze słuchawką po dekcie. I tak na przykład HD100 to jest taki podstawowy model. Mamy tu możliwość kustomizacji. Jak widzicie, możemy dodać opisać dwa przyciski bezpośrednio na słuchawce. Od strony formalnej wygląda to tak, że my mamy 3 strony w PDF-ie różnych ikon, które mogą oznaczać różne rzeczy. Czy to możemy za pomocą ikony oznaczyć recepcję, możemy oznaczyć serwis sprzątający, możemy oznaczyć chęć zamówienia posiłku. My Wam przekazujemy te stronki, Wy sobie wybieracie ikony, jakie Wasz klient chciałby mieć pod tymi przyciskami i jesteśmy w stanie przygotować Wam taką naklejkę. Tak samo to się ma do tej wewnętrznej części aparatu, tam gdzie odkładamy słuchawkę. W tym modelu możemy oznaczyć 4 przyciski i dodatkowo tu na górze możemy umieścić logo hotelu. Sama słuchawka jest dosyć prosta, jak widzicie design jest też zupełnie inny niż te aparaty biznesowe. Ona nie ma wyświetlacza, to też jest, można powiedzieć, taką wartością dodaną, jeżeli chodzi o te aparaty pokojowe. Łatwo się czyści, ponieważ nie ma wielu takich. Design jest po prostu mocno uproszczony. Aparat ma port gigabitowy, więc możemy go zasilić bezpośrednio przez PoE. Opcjonalnie możemy zasilić go przez zewnętrzny zasilacz, natomiast zasilacz jest opcjonalny i po naszej stronie to jest dodatkowe akcesoria, które trzeba będzie zakupić. Mamy możliwość montażu naściennego i jak wszystkie nasze urządzenia, na ten model dajemy 3 lata gwarancji. Drugą taką wersją tego modelu jest wersja dektowa. Wygląda
dokładnie tak samo, jedyna różnica to jest ta, że nie mamy tego kabla, który łączy bazę ze słuchawką, ale plusem jest to, że możemy dodać dodatkowe słuchawki do tego modelu, więc jeżeli mamy pokój, jeżeli mamy hotel 5-gwiazdkowy, to możemy w pokoju dać taką słuchaweczkę z bazą, natomiast w łazience przypiąć już słuchaweczkę dyktową. Więc możemy za pomocą takiego jednego modelu sobie zrobić pokój 5-gwiazdkowy. I wszelkie kwestie techniczne są dokładnie takie same, gwarancja również jest 3 lata, jedyna różnica to jest właśnie ten kabelek w tym wypadku. Kolejnym modelem jest HD350W i tu już ten wygląd jest zupełnie inny. Tak jak w przypadku HD100 mamy dwie wersje tego aparatu, albo po kablu, albo ze słuchawką po dekcie. Natomiast wygląd tego aparatu jest zupełnie inny. Tą naklejkę z kustomizacją mamy już bezpośrednio na czole aparatu. Klawiatura nie jest przykryta pod słuchawką, mamy tą klawiaturę na zewnątrz. No i dużo więcej opcji, jeżeli chodzi o oznaczanie przycisków. W tym modelu 2 przyciski mamy zaszyte na stałe, to jest mute i hold. One są tu zaznaczone takim czerwonym kółkiem, więc te przyciski na stałe są przypisane pod te funkcjonalności. Mamy klawiaturę i co jest jeszcze istotne z tych różnic w porównaniu do poprzedniego modelu, to to, że tu mamy zasilacz już w standardzie, mamy oczywiście POE, ale w standardzie dostarczamy też zasilacz i mamy wbudowane Wi-Fi. Więc jeżeli mamy w hotelu infrastrukturę analogową, wiadomo, hotel raczej nie zdecyduje się na prowadzenie, na wymianę okablowania. Możemy te aparaty podłączyć do centrali za pomocą istniejącej infrastruktury Wi-Fi. Obecnie Wi-Fi to jest standard praktycznie w każdym hotelu, więc jest to bardzo fajna alternatywa dla rozwiązań analogowych. I tu mamy też wersję po dekcie, tak jak wspominałem, jedyna różnica to jest po prostu ta słuchawka. No, inny model, inny design. Warto zaproponować klientowi, warto dać klientowi wybór, jeżeli chodzi o różne modele. Mamy też model 1 z wyświetlaczem i to jest HM201. Mamy tu już zewnętrzną bazę, więc bazę możemy postawić gdzieś z boku lub zamontować bezpośrednio na ścianie. Mamy do 4 słuchawek, oczywiście zasilanie bazy jest przez POE, gwarancja 3 lata, natomiast nie ukrywam, że te 2 poprzednie modele to są modele, które są u nas najpopularniejsze i jeżeli mamy projekt hotelowy, to właśnie najczęściej jeden z tych 2 modeli w tym projekcie się pojawia. Nie zapominajcie też, że mamy opcję kustomizacji loga aparatu i to logo jest nadrukowywane bezpośrednio nad wyświetlaczem. Minimalna liczba aparatów pod nadruk takiego logo to jest 50 sztuk i w tym momencie praktycznie na większości naszych modeli aparatów stacjonarnych jesteśmy w stanie to logo nadrukować. Fajna opcja. Też nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty za nadruki tego logo. Jedyny wymagany warunek to jest to minimalna liczba zamówionych aparatów, czyli 50 sztuk. Wracając do tej części hotelowej, jak wygląda kustomizacja? Obecnie robimy to przez formularz. Jeżeli macie klienta na te aparaty, mamy przygotowany formularz w PDF-ie, wysyłamy Wam ten formularz, wspólnie z klientem sobie wypełniacie go, tam zaznaczacie kolor, wybieracie ikony, które mają być przypisane pod konkretne przyciski. My wtedy przygotowujemy taką próbkę takiej naklejki, karteczki już brandowanej z logo hotelu z opisanymi przyciskami, pokazujecie ją swojemu klientowi. Jeżeli jest OK, to wtedy przygotowujemy i dostarczamy już konkretne, wszystkie zamówione naklejki. Pracujemy też nad wersją online'ową, będzie ona dostępna z poziomu naszego portalu partnerskiego, jednak jeszcze nie, jednak na ten moment zostajemy przy tej formie poprzez wypełnienie formularza w PDF-ie. Tu mamy kilka takich przykładów kustomizacji, rzeczywiście bardzo fajnie to wygląda.
Może tego nie widać, ale standardowo jak dostajecie aparat, to on jest bez żadnej naklejki. Jedyne co przy aparacie jest to taka pleksa. I w momencie, kiedy mamy naklejkę, ja mówię na to naklejka, natomiast to nie jest naklejka, to jest taka karteczka. Tą karteczkę wkładamy właśnie w to miejsce przeznaczone do tego. To przykrywamy taką pleksą zabezpieczającą, która jest zawsze w standardzie z aparatem i wtedy możemy nawet przemywać sobie ten aparat, tu nic się nie stanie, ta karteczka nie zostanie w żaden sposób uszkodzona czy naruszona. Ale już te grafiki, to logo hotelu na tym aparacie naprawdę robi różnicę i potrafi dużo zmienić. Tym często też potrafimy kupić takiego klienta, który potrzebuje aparatu akurat do hotelu, do pokoju. Zarządzanie. Na ten moment mamy dwie opcje zarządzania. Jedną z nich jest nasz serwer cloudowy, który nazywa się Sraps, więc możemy zarządzać przez clouda. Jeżeli ktoś nie lubi clouda, to możemy też zarządzać przez taką naszą dedykowaną aplikację, którą możemy zainstalować lokalnie w infrastrukturze klienta. Natomiast myślę, że wcześniej czy później pojawi nam się też provisioning tych aparatów wspólnie splatany, więc jak najbardziej ze strony centrali też będziecie mogli sobie tymi aparatami zarządzać. Tu jeżeli chodzi o hotele, to chyba nie będzie wielką tajemnicą, że zazwyczaj robi się to raz, bo nikt tych aparatów w pokoju i później już nie rusza, nie dotyka przez lata. Co mamy na roadmapie? Na roadmapie mamy nową słuchawkę, która nazywa się HD300, HD301. Jest to oczywiście odpowiednik słuchawki z kablem i bez kabla. Będzie to taka wersja budżetowa. Wersja budżetowa słuchawki będzie zasilana wyłącznie przez PoE, nie będzie możliwości dodania zasilacza, natomiast będzie tańsza. Też ja zawsze jak oglądam webinary, jestem ciekawy cen, to mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te aparaty hotelowe, ceny takie standardowe, partnerskie w przypadku rejestracji, bez rejestracji projektu gdzieś są w granicach 70, może 110 euro. To też nie wydaje mi się dużo za słuchawkę z takimi funkcjonalnościami. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania tych pytań. Macie też kontakt bezpośredni do mnie. W Polsce poza mną jest też Michał Bolc, który zajmuje się kwestiami technicznymi, więc jeżeli są jakieś pytania, zawsze warto się do Michała zwrócić. Można też do niego przedzwonić. Często łatwiej jest przedzwonić, zapytać, niż przeglądać dokumentację i wczytywać się kilka czy tam kilkadziesiąt minut w celu rozwiązania jakiegoś prostego problemu. Ja jeszcze wspominałem o takiej ulotce, którą mamy. Ja spróbuję ją sobie teraz, może zatrzymam udostępnianie. Spróbuję ją znaleźć. Ta ulotka dotyczy tej ochrony antybakteryjnej. Bo to też jest tak, że jeżeli mówi się, że coś ma, to warto to podeprzeć jakimiś badaniami, tak żeby można było bezpiecznie klientowi powiedzieć, że takie rozwiązanie rzeczywiście istnieje, coś takiego jest. My zrobiliśmy badania laboratoryjne, w jaki sposób rozwijają się te bakterie na tej powierzchni aparatów wyposażonych w ten zeomik. I może nie będę tego opowiadał, ale tu pokażę tylko, więc badania polegały na tym, że mieliśmy jakąś próbkę, zostały policzone bakterie na tej próbce. Po 24 godzinach próbka została ponownie skontrolowana i próbka była kontrolna na takiej standardowej powierzchni i próbka testowa była na powierzchni wyposażonej w ten nasz zeomik. Więc mamy tu pałeczkę okrężnicy. Na początku było 310 000. Po jakby namnożeniu się tych bakterii było ich 3 miliony, natomiast jeżeli chodzi o ten nasz zeomik, to ta substancja nie tylko tyle, że zapobiegła namnażaniu się tych bakterii, co więcej ona zabiła część bakterii, które były na tej próbce testowej, więc wiadomo 100% chyba ciężko będzie osiągnąć, ale jesteśmy bardzo blisko tego. Więc mamy też taką informację w języku polskim. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli klienta właśnie z branży hotelowej, to ja bardzo chętnie udostępnię
udostępnię taką ulotkę. Też myślę, że to w dużej mierze pozwoli nam tego klienta wygrać. Co więcej, my stosujemy ten sam materiał, ten zoomyk również do naszej nowej serii aparatów stacjonarnych, więc może w przyszłości moglibyśmy zrobić taki aparat, taki webinar odnośnie części stacjonarnej i tam też mamy ten zeomik właśnie wmieszany w ten polimer tworzący obudowę aparatu. Ja jeszcze tylko sprawdzę, czy może jakieś pytanie odnośnie... Tak, pojawiło nam się pytanie o provisioning. Na ten moment nie mamy jeszcze provisioningu zrobionego z platanem. Natomiast myślę, że wszystko też zależy od tego, jakie projekty będą się pojawiały z Waszej strony. Jeżeli te projekty rzeczywiście zaczną się pojawiać, tu koledzy z Platana mogą spojrzeć też przychylnym okiem na nas i na tą serię. Jak najbardziej. Przemku, mi się wydawało, że do niedawna te telefony miały tylko i wyłącznie przez strapa prowizjoning, nie miały takiego prowizjoningu PNP. Czy coś mylę? To sobie możemy zweryfikować. Może zrobimy sobie też wewnętrzne spotkanie z Michałem, może by udało nam się jakoś to obejść, jakoś zrealizować ten provisioning. Bo tak jak sam zauważyłeś, dość szybko nam się udało zrobić provisioning dla poprzednich modeli, to myślę, że tutaj też nie będzie najmniejszego problemu. Potrzebna tylko dokumentacja i model, żebyśmy mogli to sprawdzić i wdrożyć. Nie będzie tajemnicą chyba i powiem tu, że z Platanem udało nam się najszybciej zrobić provisioning, jeżeli chodzi o dostawców właśnie rozwiązań takich centralowych. Czy seria DXX ma autoprovisioning? Zrobiliśmy autoprovisioning dla kilku modeli serii D. Mamy tam aparaty podstawowe, mamy aparaty też sekretarskie, dyrektorskie. Serii 8 jeszcze nie wysyłaliśmy Platanowi, więc koledzy z Platana nie widzieli tej naszej serii. Natomiast ja też myślę, że to jest też taki moment po tym webinarze, kiedy będziemy mogli rzucić okiem sobie na tą serię. Ta seria już wygrzała się gdzieś na rynku zachodnim, więc jestem otwarty też, żeby tu powoli wprowadzać ją na rynek polski. Wszystkie chyba problemy wieku młodzieńczego mamy już za nami. W tej serii 8 właśnie będzie też ten plastik antybakteryjny, który może być różnicą w porównaniu do oferty innych producentów. Ciężko jest już cokolwiek nowego wymyślić na aparatach IP, natomiast no, na pewno będzie to jakaś różnica. Przemku, nie widzę nowych pytań, ale ja mam pytanie o model D350, który pracuje poprzez Wi-Fi. Na jakich częstotliwościach on pracuje? 2,4 i 5, czy tylko 2,4, czy tylko 5? Powiem Ci szczerze, że postaram Ci się już odpowiedzieć na to pytanie. Doprecyzuję to sobie z Michałem i po prostu wrócę do Ciebie. Okej, dobrze. Odpowiedź na moje pytanie umieścimy jako informację w komentarzu pod filmem, który umieścimy na YouTubie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze chwilę poczekamy. Tak, widzę, że ktoś pisze. Tak. Nie widzę, przepraszam, nie widzę nowych pytań. Jeżeli się pojawią, to zachęcamy do kontaktu z Platanem, z naszymi opiekunami regionu, z Przemkiem Paziewskim, który przekazał ten kontakt. Ten kontakt, jeżeli ktoś nie zapisał, to jest oczywiście dostępny u nas, ale również w filmach z zapisu webinarów slajd, który Przemek wyświetlał z danymi kontaktowymi do siebie i do Michała Bolca, również jest zawarty, także można
z Platanem się kontaktować, do czego zachęcam, jak również bezpośrednio z przedstawicielami Snoma. Czy telefony Snom obsługują skrypty CGI? Przyznam szczerze, że jestem taką osobą biznesową. Nie mam ze sobą kolegi technicznego, ale nie wydaje mi się to trudne pytanie, natomiast pozwólcie, że odpowiem to już również może przez Tomka offline'owo. Ja sobie zanotuję to pytanie i... Bo to jest, tu rozumiem, że tu chodzi o chociaż skrypty CGI, możliwość obsługi globalnej. Okej, tutaj chodzi o możliwość podpięcia linku URL, który będzie... Telefon będzie odpytywał zewnętrzną aplikację o opisy z zewnętrznych książek telefonicznych, o tak. Okej, to powiem, że tak, natomiast nie pobieramy zdjęć, bo w przeszłości mieliśmy taki request, żeby razem jeszcze z kontaktami pobierać zdjęcia, więc same kontakty tak, obrazków nie. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Przemku, za prezentację. Myślę, że rozwiązania pod hotele, tym bardziej, że w tej chwili akurat zaczął się sezon hotelowy, natomiast w okolicach października rozpoczyna się okres modernizacji, modyfikacji wielu obiektów hotelowych, więc to będzie też dobry czas na odwiedzenie tego typu obiektów z ofertą, z propozycją. Bardzo ciekawa przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa tej antybakteryjnej powłoki. Będzie to na pewno też element przetargowy, jeżeli chodzi o pozyskanie klienta, bo jeżeli hotel może się poszczycić większym bezpieczeństwem dla klienta, dla swojego gościa, to na pewno też w to akurat zainwestuje. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym webinarium. Dziękuję Ci, Przemku, za część drugą. Również. Mam nadzieję, że pojawią się kolejne elementy, jak będą pojawiały się nowe modele telefonów Snoma. Będziemy oczywiście dalej współpracować i prowizjoningować je wspólnie. Przypominam o zarejestrowanych poprzednich webinariach, które znajdują się na naszym kanale YouTube, czyli youtube.com/platan.pl. Na tym kanale znajdziecie Państwo zapis wszystkich naszych webinarów. Dziękuję za uwagę, dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia i do usłyszenia.